dobry. Mam dzisiaj historię do opowiedzenia, a chodzi o tajfun. Tajfun na Filipinach, wszyscy śledzimy tajfuny ze względu na niebezpieczeństwo, jakie ze sobą niosą. Mój dom nad wodą jest na półwyspie. Nieduży półwysep około 8 mil długości i rozciąga się tak z północnego wschodu na południowy zachód. Jeśli tajfun idzie na północ od nas, to ze względu na wzgórza, które są na tym półwyspie, wiatr wieje z drugiej strony, ja mam przed domem staw rybny. Natomiast kiedy tajfun idzie na południe ode mnie, to się zaczyna robić niebezpiecznie i wtedy bardzo ostrożnie i uważnie ten tajfun obserwujemy. Wszyscy marynarze dookoła to wiedzą, bo kiedy tajfun się zbliża, to małe stateczki, coastery, fery, promy, wszystko co tam lata, chowa się albo z jednej, albo z drugiej strony półwyspu, w zależności gdzie ten tajfun idzie. Czasem się pomylą. 4 lata temu przechodził tajfun, który przeszedł blisko i źle wykalkulowali. Jak jechałem następnego dnia po tajfunie do najbliższego miasteczka, droga wiedzie przy plaży, to policzyłem 5 statków, które zostały na brzeg wyrzucone przez fale i wiatr. Tajfun, o którym chcę opowiedzieć, to Yolanda. To był jeden z najsilniejszych tu na Filipinach. Zabił co najmniej 1800 osób i zniszczył 2300 domów według statystyk. Ja w tym czasie tych statystyk oczywiście nie znałem. Wiedziałem tylko, że zbliża się. On już zdewastował wschodnią część Filipin, czyli Samar, Leyte. Myśmy spodziewali się w moim domu tego tajfunu wieczorem. To było 8 listopada. I wtedy koło południa zadzwonił telefon i dzwonił superintendent z Hamburga, z którym kiedyś pracowałem w jednej firmie i mówi, że ich statek, mały kontenerowiec, stał na kotwicy w Cebu. On był już w zasadzie sprzedany ten statek, tylko kwestia przekazania. I tajfun, właśnie ta Yolanda, zepchnął ich na rafę. I czy bym nie pomógł? No, on wiedział, że ja asystowałem w kilku ściągnięciach statków z mielizny i dlatego chodziło też zapewne o koszty, bo kiedy się zaprosi salvage company do współpracy, to koszty mogą być niebotyczne. Ale też uwierzcie mi, widziałem czasem, że dla nich nie jest czasem istotne, w jakim stanie statek zostanie z tej mielizny zdjęty, bo dla nich najważniejsze, żeby zdjąć, a statek zamienił się w banana i w zasadzie nadawał się tylko na skrap. Także ja wtedy zgodziłem się, omówiliśmy warunki, on jeszcze powiedział, że potwierdzi szefami i odzwoni tego samego dnia po południu. Więc myśmy się przygotowali. Ja byłem z żoną i z dzieckiem wtedy w domu. Ja go tylko uprzedziłem, że jeśli cokolwiek można będzie zrobić, to dopiero następnego dnia, bo tajfun się do nas jeszcze zbliża dopiero, on idzie na południe od nas, czyli niebezpiecznie i na pewno nic nie będzie latać z Manili. Także dobrze, no on odzwonił rzeczywiście z potwierdzeniem, no więc ja, już wiatr się naprawdę zaczął wzmagać. Ja z Melisą i z dzieckiem do góry, do garażu, bo głównie za domem jest skarpa i żeby się do garażu dostać, to trzeba po schodach takich kamiennych, kręconych przejść przez burz. Ja jeszcze miałem wtedy tam palmy kokosowe rosnące dookoła, później kazałem to w cholerę wszystko wyciąć. Myśmy się przez te schody właśnie do garażu, przed 220 stopni, 220 schodów przejść i kokosy to jak pociski już wtedy spadały, ja tylko dziecko zasłoniłem sobą i jak dostaliśmy się do garażu, wtedy Ariel, mój caretaker, który opiekował się moim domem, biegnie i woła, że drzewo się przewróciło na dróżkę, na drogę, która idzie tam do drogi głównej. Żeby spod mojego domu do drogi głównej się dostać, tam idzie dróżka, ona się rozwidla później. Ta północna odnoga, to właśnie na to spadło drzewo. To była taka palma buri, to jest większa od kokosa i ciężka. Ja już wiedziałem wtedy, że bez ciężkiej maszynerii się tego nie ruszy. Natomiast południowa dróżka, ta główna droga została ostatnio
wycementowana i tam nie było rampy. Brakowało jakieś 50-60 centymetrów, żeby na tą drogę wjechać. I wiatr już się rozszalał. Naprawdę pogoda była już okropna i miałem machnąć ręką, ale Melisa mówi, że ona już po prostu tymi schodami nie będzie do domu schodzić, tylko w garażu będzie z dzieckiem spała. Więc ja już trochę zdesperowany mówię do Ariela, weźmy te worki z piaskiem z podjazdu od sąsiada i zbudowaliśmy taką prowizoryczną rampę. Samochód przełączyłem napęd na 4 koła i na tą drogę się jakoś tarabaniłem. Więc jedziemy do Manili, tam już rzucało nas po całej autostradzie, ale wieczorem dojechaliśmy. No i następnego dnia rano ja zabukowałem sobie lot chyba na pierwszy jaki mi się udało właśnie do Cebu. I ja już z samolotu w zasadzie wiedziałem, już zacząłem patrzeć, wyglądać przez okienko, patrzeć gdzie ten statek będzie, bo to jest akurat, jeśli ktoś oglądał poprzednią moją pogawędkę o uszkodzeniu śruby przez statek, to właśnie na tej samej rafie, tylko trochę bardziej na północ. Ja już go tam wypatrzyłem na tej rafie, widziałem jak siedzi, w zasadzie całe śródokręcie i rufa częściowo, ale śruba i ster wystawały. Także jak przyleciałem, to łódka już na mnie czekała, zabrała mnie na statek. Statek nieduży, 630 TEU kontenerowiec ze śrubą nastawną, 4-płatową lewoskrętną, 2 krany z lewej burty, 2 kotwice, szpeka M i z łańcuchem 8,5 szakla na każdej. Ja się szybko zorientowałem, że kapitan ani chief nie bardzo wiedzieli, jak się za to zabrać. Oni co prawda próbowali już nawet 2 razy. Jak ja przyjechałem, przed moim przyjazdem też już był drugi raz próbowali, mieli holownik, żeby ściągnąć ten statek z mielizny. Nawet nie wiedzieli, jak się zabrać za reakcję gruntu. Nie dziwota, bo w szkole tego w zasadzie nie uczą. Jest tylko przypadek wejścia na mieliznę i dokowanie, bo to są podobne jako przykłady utraty stateczności. Więc nie dziwota, że nie bardzo wiedzieli się jak za to zabrać. No a reakcja gruntu to jest podstawa, żeby jakiś w ogóle próbować zdjąć statek z mielizny. No, najprościej to jeśli statek płynie, no to wypiera tyle samo wody, ile waży. A gdy się gdzieś wejdzie na mieliznę czy na rafę, jak w tym wypadku, to część jego ciężaru jest podparta i teraz to trzeba podliczyć, bo to jest właśnie reakcja gruntu. Trzeba podliczyć ile ton mniej więcej, no i jeszcze koordynaty współrzędne, w którym miejscu on jest podparty. Najlepiej to użyć tutaj zanurzenia przed i po. I wtedy ma się tą reakcję gruntu. Reakcję gruntu można zmieniać w ogóle, bo można przez na przykład wypompowanie balastów, czy można odlichtować statek, przerzucić kontener na jakiś podstawiony statek, można odbunkrować, na przykład przekazać paliwo na bunkierkę podstawioną, ale największym w zasadzie takim niezależnym to są pływy. No, pływy, jeśli jest przypływ, to statek, to reakcja gruntu się zmniejsza i w korzystnym przypadku, jeśli wejdzie statek na mieliznę na płytkiej wodzie, na low tide i później przychodzi wysoka woda, no to w korzystnym przypadku może nawet w ogóle unieść statek. A jeśli jest z kolei niska woda, no to oczywiście reakcja gruntu się zwiększa. Dlatego najlepiej ściągać statek oczywiście na wysokiej wodzie. Jak ja przyjechałem, no to ja się zorientowałem, co oni zrobili, co odbalastowali, przesądowali statek dookoła. Oczywiście i do pomocy mieliśmy holownik. Holownik stary, taki, miał tam ten Bolak pól tylko 35 ton, ale no to wszystko, co dało. No i usiadłem z chiefem do komputera. No i policzyliśmy, co można zrobić. Okazało się, że oni za bardzo przebalastowali statek na rufę. Wyrzucili wszystko z dziobu i rufa się zaparła. Dlatego mieli kłopoty ze ściągnięciem. Myśmy policzyli to jeszcze raz. To chodziło o to, żeby statek nie utracił stateczności po zejściu z mielizny i trzeba było to, zalaliśmy forpik, żeby tą rufę trochę podnieść i healing tanki, żeby przechył, bo oni mieli przechył 6 stopni, tak żeby tak był mniej więcej prosto, gdy się go zdejmie. No i czekaliśmy teraz już na wysoką wodę, która miała być do 2:30 następnego dnia.
No i tak rzeczywiście, gdzieś na pół godziny przed tą wysoką wodą poprosiliśmy holownik o podejście, już zamocowany, maszynę też gotową. Mm, Bo jeszcze jedno, zanim się powiedzmy, jak już się policzy tę reakcję gruntu, dlaczego ona jest taka ważna? Bo później po przemnożeniu przez pewne współczynniki, tu chodzi o tarcie. Różny grunt ma różne tarcie i teraz jak się ciągnie, trzeba policzyć siłę, jaką trzeba wywrzeć na tę statkę, żeby go z tej mielizny czy z rafy ściągnąć. I tam są współczynniki od 0,2 praktycznie do 1,5, w zależności. To będzie inne dla mułu, to będzie inne dla piasku, to będzie inne dla skały, korala i tak dalej. Także jak już się to policzy, no to wtedy można policzyć, jaka jest siła potrzebna, żeby ściągnąć ten statek z mielizny i wtedy trzeba użyć własnej maszyny. No w naszym przypadku niestety śruba była częściowo wynurzona, więc jej płaty częściowo wystawały. Wtedy oczywiście jej efektywność jest mniejsza. Inna sprawa, że jeszcze jak ona się kręci, ta śruba, ona wciąga powietrze, to też zmniejsza jej efektywność, ale po podliczeniu tego wszystkiego wyszło nam, że siła ciągu tutaj Bollard Pool z holownika 35 i nasza śrub była około 56 do 75 ton, powinna być wystarczająca, żeby ten statek ściągnąć właśnie na tej wysokiej wodzie. A, a było to i tyle ważne, bo to już ten pływ syzygyjny się kończył i jeśli gdybyśmy się nie udało nam się zrobić tego o tej drugiej 30 10 listopada, no to wtedy trzeba było czekać jakieś 5 dni, może tydzień nawet, żeby te pływy również wzrosły i nam ułatwiły to zadanie. No więc okazało się, że rzeczywiście obliczenia były trafne i po 15 minutach statek został z tej rafy uwolniony. Więc przeszliśmy na drugą stronę tego strefy rozgraniczenia ruchu i rzuciliśmy kotwicę tutaj na zachód, pod taką wioską Talisaj. Ja zawołałem wtedy rano taki klub nurkowy, poprosiłem, żeby przysłali bankę. Banka to taka drewniana duża łódź z outriggerami, żeby przysłali tanki też, zbiorniki butle do nurkowania. Miałem swój sprzęt i z Divemasterem, który razem z tą łodzią przyjechał, zeszliśmy po statek zobaczyć, jakie zniszczenia były, uszkodzenia. No, okazało się, że żadnej wielkiej dziury tam nie ma. Nie ma też śruba i ster, co najważniejsze, nieuszkodzone. Natomiast kadłub to był powgniatany, bo jeśli sobie wyobrażacie, jak on wszedł na tą rafę, to nie dość, że był surge. Każdy tajfun przed sobą pcha taką falę i ona to jest taki jakby dodatkowy pływ. I na dodatek, jak on już na tej rafie siedział, to jego wiatr i fale spychały głębiej. No i on się tutaj przemieścił po tej rafie koralowej. I to było widać po dnie, bo tam jak myśmy płynęli, przepływali pod spodem, to takie się porobiły wgłębienia między wręgami i tam się nasze powietrze, które wydychaliśmy, tam się zbierało. Tym niemniej jakichś większych uszkodzeń nie było. Także jest ta kratownica od sea chestu w maszynie była pogięta, tam w środku widać było, że jest pełno kamieni, jakichś połamanych korali, ale poza tym było wszystko w porządku. No więc ja, ponieważ obiecałem również, że zrobię ten accident investigation, no więc podziękowałem tym nurkom i wróciłem na statek. No i wtedy już mogliśmy usiąść spokojnie i prześledzić cały rozwój wydarzeń, jaki do tego doprowadził. No więc przede wszystkim statek skończył charter w maju tego roku, no i siedział na kotwicy w Singapurze i w Johor na przemian przez 5 miesięcy, aż do końca października. Czekał na albo employment i wreszcie znaleziono kupca dla niego. Tym kupcem to byli Chińczycy, filipińscy Chińczycy. Ja już wcześniej się z nimi spotkałem. Jeśli ktoś umie robić pieniądze, na pewno oni. Kupili jeden statek jeszcze wcześniej. No i ten statek popłynął pod balastem do Cebu. Tam na przyjazd pilot wprowadził ich nie do środka w zasadzie, tylko w Cebu jest strefa rozgraniczenia ruchu. Tutaj jest Lawi Sledge i Lipata Bank.
To są dwie rafy, między nimi trzeba wejść i oni rzucili w zasadzie z prawej strony od tej strefy rozgraniczenia ruchu, od wschodu, bardzo blisko tej rafy koralowej, jakieś 3,5 węzła. No i jak tą kotwicę rzucili, tam rzucili 5 szakli na windzie, a tam trzeba sobie zdawać sprawę, na tym statku było takie dziwna, pierwsza szakla była połowa, tylko 13,5 metra. No i tak to zostawili. No, teraz okazało się, że ten statek, no i 6, bo oni tam przyszli 5 listopada, 6 odbyły się wszystkie inspekcje, e, bunker survey, czyli policzenie paliwa i statek był przygotowany do przekazania, ale kupujący stwierdzili, że przejmą statek, ale dopiero jak Tajfun przejdzie. No i Tajfun miał przejść 8. No załoga już miała w zasadzie bilety zabukowane na 8, czyli to był piątek, ale postanowili przebukować na następny poniedziałek. No także cała załoga była w zasadzie już w takim już połowie w domu, nie? Jak sobie można wyobrazić. Poza tym z drugiej strony ona była już trochę zdegenerowana, ta załoga, ja nie mówię tego w złym sensie, ale po prostu jak przez 5 miesięcy siedzi na kotwicy, to ja już widziałem, że oni ani checklist nie wypełniali, ani tam jakieś pozwolenia, risk assessment, czy permit to work. To było w zasadzie, nikt się już tym nie zajmował. Nawet na przyjście była ta karta dla pilota, też nie była wypełniona. Także już tam jakby im nie bardzo zależało na tym wszystkim. No więc teraz ten Tajfun się zbliża. Są agencje, które przesyłają dane i one śledzą, jak się Tajfun porusza. I jest taki ten szlak właśnie i to już jest wysyłane, to z góry można obserwować. To już w zasadzie to się może zmienić, pójść bardziej na północ, na południe, ale zazwyczaj te prognozy są bardzo takie akuratne. I było już wiadomo, że ten tajfun pójdzie na północ od nich. On tak muśnie od północy właśnie tą Cebu wyspę, czyli jakieś 65 mil od statku, od ich pozycji kotwiczenia i tego Cebu City. No więc z tego w zasadzie można było wydedukować, że wiatr będzie wiał z południowego zachodu. Jak tajfun przechodzi właśnie na północ, to najpierw wiatr tak zaczyna wiać z zachodu, później się przekręca wraz z tym poruszaniem się tego tajfunu, przekręca się na południowy zachód i wreszcie odkręca całkiem na południe. Więc dla nich to było bardzo niekorzystne miejsce, bo cały wiatr w zasadzie, oni mieli, ten wiatr by ich spychał prosto na rafę, która była 3,5 kabla od Zawietrznej, więc bardzo niekorzystnie. Poza tym te 5 szakli to było zupełnie niewystarczające, a oni nic z tym nie zrobili, nie przygotowali. Też maszyna była zupełnie nieprzygotowana. I tak jakby kapitan nie zdawał sobie sprawy, nie doceniał siły tego tajfunu, nie doceniał sobie sprawy. Okazało się, że kapitan, w ogóle jak później rozmawialiśmy, kapitan to był Rosjanin, który skończył szkołę w Sankt Petersburgu. I to jest szkoła, która miała profil taki bardziej szuwarowo-bagienny, czyli przygotowywała ich do żeglugi po tych kanałach, Wołga-Don i tak dalej. No on miał kapitana żeglugi wielkiej i pływał po Bałtyku i po północnym. Raz był, jak przyznał, na Dalekim Wschodzie jako chief, ale z tajfunem się nigdy nie spotkał. Podobnie zresztą z chiefem, który był Ukraińcem, z chiefem z pokładu, i drugi mechanik to był też Ukrainiec. Reszta załogi to była Filipińczycy. Więc Filipińczycy oczywiście śledzili ten tajfun, bo oni wiedzieli, czego się spodziewać. Oglądali w telewizji. Oni też przychodzili na mostek, sprawdzali prognozy. I starszy mechanik z własnej inicjatywy podgrzewał paliwo. Mówił, bo kapitan nic mu nie zlecił, ale on wiedział, gdyby nie podgrzewał, to przygotowanie maszyny zajęłoby 4 godziny, a tak to się mniej niż 10 minut powinno udać. No więc sam z własnej woli ten właśnie to paliwo podgrzewał. No i ten tajfun pojawił się w zasadzie na wachcie od 4 do 8 był chief na mostku i on o 7:20 już zauważył, że prędkość wiatrów wzrosła i powiadomił o tym kapitana. No nic z tym nie zrobili. Kapitan pojawił się na mostku dopiero o 8 i przejął wachtę od starszego oficera. Starszy oficer po zejściu poprosił Bosmana, żeby był na UKF-ce, na stand-by'u, gdyby trzeba było wyciągać kotwicę. I tyle w zasadzie. No i kapitan
czeka, tak tam wzrasta, wiatr wzrasta, on się tam usadowił przy prawym radarze w fotelu, no i obserwuje. No i patrzy, że tak, no ten wiatr był coraz silniejszy nie było w tym czasie, w ogóle nie mieli wiatromierza na statku, anemometru, ani tego ręcznego, ani takiego na maszcie. Ja później dopiero był taki rekord wiatru z lotniska w Mactan, to jest obok, to się mieści, właśnie gdzie oni byli zatrzymowani. To maksymalny wiatr był pokazany jako 240 chyba, z kierunku 240, tam było 130, około 130 km na godzinę. Także wiatr zaczął wzrastać i kapitan około 8:40 zauważył, że ich speed over ground na Egdisie wzrósł i pokazał pierwszy raz 0,9. No to była już oznaka, że ta kotwica nie trzyma. I tutaj właśnie chciałbym wyjaśnić. Przede wszystkim kotwica to nigdy nie jest jak, że jest człowiek przyspawany do dna. Oni mieli kotwicę z PK, tam było chyba 4130 kg każda. Liczy się, że kotwica, jej siła trzymania jest od 4 do 6 razy jej waga. No więc w naszym wypadku było 16,5 do 25 ton, pod warunkiem, że jest odpowiednia długość łańcucha. Przede wszystkim to zależy od dna. Kotwica musi się przede wszystkim dobrze zakopać i wtedy ona trzyma. I jeszcze długość łańcucha jest ważna, bo wtedy jak statek szarpie ten łańcuch, to jej się nie wyciągnie, jeśli jest odpowiednio długa właśnie ten długi łańcuch. W ich SMS-ie, czy Safety Management System, było wyraźnie powiedziane, że minimum to jest ten scope, czyli stosunek długości łańcucha do głębokości powinien być minimum 6, a optymalnie jest 10. Oni mieli przy tych 4 szaklach w wodzie, to oni mieli tylko około 4,7. W zasadzie powinni wypuścić całą kotwicę 9 szakli i wtedy byłaby możliwość, że to byłoby maksymalnie, no chociaż to też trudno ocenić. W każdym razie, no i tak 25 ton, jeśli się na to patrzy. Natomiast później jak policzyliśmy windy Charia, czyli jaką siłę miał wiatr popychający ten kadłub, no to okazało się, że między 47 a 50 ton, to już w zależności od tam, jakie wzory się tam użyło, ale to widać wyraźnie, to jest 2 razy większe niż tej kotwicy, siła trzymania kotwicy, więc to nie była kwestia, tylko kwestia kiedy ta kotwica puści. No więc oczywiście, jak oni tą kotwicę wyrwali, no więc kapitan wtedy zadzwonił do maszyny o 8:41. O 8:47 starszy mechanik dał mu już maszynę na mostek, czyli w rekordowe 6 minut. No i kapitan natychmiast zaczął pracować do przodu i poprosił Bosmana, żeby jeszcze od razu poszedł na dziób i próbował tą kotwicę wyciągnąć. Niestety wiatr był taki, że to już kotwicę to już absolutnie nie dało się. I oni walczyli. Ja tutaj zrobiłem diagram, jak oni się tutaj przemieszczali. W każdym razie no, był jeden moment, że oni mogliby uciec. Mogliby uciec, ale niestety ta kotwica ich przytrzymała. Kapitan nawet wtedy nie pomyślał, żeby ten bitter end odciąć i zostawić tę kotwicę. Wtedy mieliby szansę, możliwe, że mieliby szansę się wykaraskać spod tej rafy i uciec gdzieś tam na głęboką wodę. Ale to są rozważania tylko teoretyczne, to trzeba by być na miejscu, żeby tą sytuację naprawdę ocenić. No więc z tego widać było na tym, że ten statek próbuje. Oni próbują maszyną, próbują. Kapitan sterem strumieniowy. Ster strumieniowy w tych warunkach jest zupełnie bezużyteczny. I ten łańcuch ich przytrzymał. No i to nie trwało długo, to po 15 minutach wylądowali właśnie na tej rafie, zepchnięci przez wiatr i fale, później jeszcze ich trochę dopchnęło. No i oni jeszcze 2 godziny pracowali tą maszyną do tyłu, chociaż nie powinni, 2 do tyłu i usypali sobie z piachu i z tych korali, kamlotów, cokolwiek, takie wały po obu stronach burty, które na pewno nie pomogły później przy zejściu z kotwicy. No i
próbowali zaraz tej samej nocy, próbowali jeszcze na wysokiej wodzie ściągnąć statek, no im się nie udało. Ja próbowałem to otworzyć, ale niestety oni coś robili z balastami, ale tego rekordu nie było, co się stało. No więc jeszcze przed moim przyjazdem jeszcze raz próbowali, no jak ja przyjechałem, no to już jak powiedziałem, to myśmy tutaj, udało nam się tu właśnie ściągnąć ten statek z mielizny. No i później jak już tak to wszystko się skończyło, mieliśmy czas, statek był bezpiecznie na kotwicy, tajfun przeszedł. No ja miałem właśnie z tym kapitanem, usiadłem i tak zaczęliśmy rozmawiać. No. I tak właśnie on pyta, on jeszcze w zasadzie cały czas po tym on mnie pyta, dlaczego pilot kazał im wrzucić kotwicę tutaj z tej strony, właśnie ze złej strony kanału, jak ten tajfun szedł. Przede wszystkim w tych SMS-ie znowu, tam jest bardzo wyraźnie napisane, że kapitan nie powinien akceptować, jeśli lokalne władze nakażą mu rzucić kotwicę w miejscu, które on uważa za niebezpieczne. No to jest po pierwsze. Także mieli czas, widząc tą trasę, po jakiej ten tajfun przejdzie, oni mogli wydedukować, skąd będzie wiatr. Przede wszystkim oni powinni byli zmienić kotwicowisko. Ja wiem, że to się łatwo mówi po wypadku, no ale jeśli analizuje się sytuację, a ja to zrobiłem wtedy z kapitanem, musieliśmy to omówić. Więc najłatwiej było podnieść kotwicę i pójść na drugą stronę kanału, tutaj z drugiej strony, pod wyspę Cebu. Wtedy byliby odsłonięci od lądu. Mieliby za sobą więcej wody, przede wszystkim na manewrowanie i tak dalej. Tutaj to absolutnie było mało miejsca. Następna rzecz, to trzeba było rzucić dwie kotwice i pod kątem 20 stopni, jak już się wydedukuje, skąd wiatr będzie wiał, dwie kotwice i jeszcze wypuścić maksimum łańcucha, ile można, czyli na obu. I oczywiście trzeba maszynę. Maszyna do wspomagania musi być gotowa, musi latać, musi chodzić. Ta maszyna, to tam jest śruba nastawna, czyli ten wał się kręci zawsze i teraz tylko kwestia manewrowania właśnie płatami śruby. Naprzód można jechać pół, zależy. Ktoś oczywiście mógłby być na dziobie i te łańcuchy obserwować, żeby nie pozwolić właśnie kotwicom wyjść. No, kapitan mi mówi, można było oczywiście jeszcze zadzwonić do superintendenta i zdać mu relację i poprosić o poradę. Oni mają oczywiście też dostęp do ekspertów, czasem są podpisane umowy. Z tym, że no kapitan mówi tak, no dobra, mówi to jeśli ja miałbym używać paliwa, myśmy już bunker survey zrobili poprzedniego dnia, czyli jeśli ja bym to paliwo zaczął zużywać, no to jeszcze raz trzeba by ten bunker survey robić i oczywiście eksperta wzywać i to są dodatkowe koszty. Mówi poza tym, mówi dwie kotwice. Oni stali w Singapurze w pewnym momencie zaczynali dragować kotwicę i kapitan zdecydował się zrzucić drugą. I według Bosmana, przestali na dwóch kotwicach 10 dni. No, kapitan upierał się, że to nieprawda, że tylko 1,5 dnia, pokazywał mi wpis w dzienniku. No mniejsza już o to. W każdym razie, jak przyszło co do czego, trzeba było te kotwice wyciągnąć, to się okazało, że się łańcuchy splątały. I oni musieli przeciąć prawy łańcuch i dopiero na dzień przed tajfunem połączyli ten łańcuch kenterem, także dopiero mieli dwie kotwice gotowe. Więc mówi, gdybym ja jeszcze zaplątał im te dwie kotwice, no to znowu by mi głowę urwali. No. Poza tym telefon, no mówi, telefon nie działa, został odłączony już ze względu na przekazanie, czyli w zasadzie oni mogli tylko z telefonu korzystać, jeśli ktoś dzwoni, to mogli odebrać, ale sami zadzwonić nie mogli. Także został im tylko e-mail. No, e-mail niestety do emergency communication to się nie bardzo nadaje. No więc z tej całej rozmowy no, wyszła nam konkluzja taka, że kapitanowi nie zawsze świeci słońce. Bywają takie momenty, że trzeba niestety podjąć decyzję trudną, która może być niepopularna, szczególnie jeśli ma konsekwencje finansowe, ale od tego kapitan jest profesjonalistą, żeby umiał tę decyzję sobie uzasadnić i jeśli potrafi tą swoją decyzję uzasadnić, to nie powinno być z tego żadnych problemów. Ja jeszcze nie widziałem w jakiejś firmie, żeby kapitan, który profesjonalny, podjął decyzję i potrafi ją uzasadnić, żeby miał jakieś z tego powodu kłopoty. Jeśli natomiast jest się w firmie, gdzie takich kłopotów się można spodziewać, no to najlepiej po prostu zmienić firmę. I to z mojej strony wszystko na dziś. Dziękuję i do zobaczenia następnego razu.